Ale ktoś by mi zadał pytanie, to ja bym w życiu nie powiedział, że w momencie, kiedy Bitcoin zrobi ATH, to alty będą badały low, nie? To... Finał był taki, że rzeczywiście, no ja już czułem dyskomfort. To teraz pokazuje, że my musimy być uparci. No i chuj, i mówię, dobra jeszcze, Jazda. a może się odwróci, może jeszcze jedna fala. Poszedłem, pamiętam, pod prysznicem tak myślałem, może jeszcze jedna fala. Wszedłem do łóżka, położyłem się, herbatę mówię, dobra, nie zamknę jeszcze tego. O 2:00 w nocy się obudziłem, kurwa, liquidated. Ahoj, słuchajcie, witajcie w najnowszym odcinku naszego kanału Krypto. Nagrywamy go pod koniec maja, właściwie to w drugiej części, nie, przepraszam, nagrywamy go w połowie maja, tak? W połowie maja. 14. Jeszcze przed NBX-em, ale już nie będę go reklamował, bo już na pewno emisja tego odcinku będzie po Next Block Expo. Dzisiaj odcinek, kapitan Markus Bary, robimy sobie o takiej wdzięcznej nazwie, chłopaki, panowie, rachunek sumienia. Jak nam nasze kryptodziałania teraz jesteśmy w trudnym okresie, bo rzeczywiście rynek krwawi, mimo że Bitcoin jest na relatywnie bardzo wysokim poziomie, to jednak cały rynek dogorywa. Dużo jest strachu, dużo jest niepewności. Z jednej strony Rafał Zaorski, który mówi, że koniec bitcoiniarzy i że zaraz zobaczymy jakieś porąbane niskie poziomy na Bitcoinie. Z drugiej strony ludzie, którzy z tą Crypto Wizard, który mówi, że zaraz będzie taki shakeout, że lecimy na 80 i wszystkie niedźwiedzie zostaną wykastrowane. Trudno w tym trochę znaleźć takiej racjonalności. Jest to bardzo trudny moment, szczególnie dla ludzi, którzy weszli niedawno, którzy nie mają tej cierpliwości, którzy nie mają takiego poczucia, że tutaj cierpliwość to klucz. I rzeczywiście my sami, jako że prowadzimy grupę piracką, gdzieś tam wewnętrznie jest dużo rozterek, ja codziennie rozmawiam przynajmniej z jedną osobą telefonicznie i pojawiają się te rozterki, należy o tym mówić, my też nie jesteśmy alfa i omega, też popełniamy błędy jak każdy człowiek. Mamy tak samo portfele skonstruowane, jak podawaliśmy ludziom, także no, jesteśmy w tym samym miejscu, tak? Tak, żeby to było jasne, jesteśmy właściwie w tym samym miejscu, co nasi kamraci, tak, no bo jakby z zagrań publicznych to raz na jakiś czas coś wrzucamy. Ale robiąc taki rachunek sumienia, jakbyś ocenił naszą działalność właściwie, no bo tak, ja 2023 mówiłem, żeby pompować, ładować kasę, jeżeli ktoś ładował kasę w 2023 roku, no nie mamy takiego poziomu, żeby on był zagrożony, bo my się ładowaliśmy na zupełnie jeszcze niższych, ale jeżeli faktycznie ktoś zaczął ładować na początku 2024, no może być poddenerwowany, bo rzeczywiście dość sporo tych projektów jest na jakimś tam minusie. I teraz jakbyście mieli podsumować nasze działania, bo wiadomo, analiza wsteczna jest zawsze skuteczna i tutaj my wychodzimy z tym odcinkiem po to, żeby właśnie o tym pogadać i też powiedzieć, które rzeczy zrobiliśmy zajebiście, które rzeczy zrobiliśmy gorzej, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, no ale rynek jest w sytuacji skomplikowanej. No jak na to, Markus, spojrzysz jako tutaj guru analizy technicznej, takiej emocjonalności na rynku i gdzie jest według Ciebie, w którym w ogóle my miejscu jesteśmy? To znaczy, zacznijmy od tego, że gdyby ktoś by zadał mi pytanie w zeszłym roku, gdzie będą alty, jak Bitcoin będzie atakował nowe ATH, no to bym powiedział, że około 50% ruchu tego, co Bitcoin, bądź też przy fajnych szczytach. Nie mówię, że będą też robiły ATH, no bo altcoiny mają to do siebie, zwłaszcza te gamingowe, że tokonomia jest zepsuta i po prostu z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej, przez co market cap jest większy, bądź takie sam już w tym momencie, jak one były ATH, przez to one już tego nie powtórzą. Ale ktoś by mi zadał pytanie,
to ja bym w życiu nie powiedział, że w momencie, kiedy Bitcoin zrobi ATH, to alty będą badały low, nie? To jest niesamowite, nie? I to tylko pokazuje skalę tego, jak ten rynek krypto jest nieprzewidywalny i jak mocno trzeba dywersyfikować i pilnować tych naszych portfeli. Ale Bitcoin nie zrobił ATH z powodu normalnego przepływu kapitału z ulicy i z zwykłego marketu, tylko trochę te ETF-y to napędziło. I no tak, poszło te FOMO na ETF-y. I te ETF-y spowodowały, że Bitcoin zrobił ATH, ale kapitał taki normalnie cykliczności on nie przeszedł i teraz jest taka dziwna sytuacja, że mamy napompowanego Bitcoina relatywnie. No kurde, Bary, no jakby pół roku ci powiedział, że przed halvingiem zrobimy nowe ATH albo będziemy po halvingu mieli mimo wszystko 60 ponad tysięcy, no to mało prawdopodobne. Tak, zgadza się z tym. 100%. No tak, bo każdy z nas liczył, że jakieś tam mocniejsze ataki będą dopiero po halvingu. No, ale też zazwyczaj tak jest, bo jakby nie wiem czemu ludzie jakby... No ale to rozwiązanie, mamy tutaj odpowiedź na to, winne są w tym momencie ETF-y i które po prostu zrobiło FOMO. Ten pierwszy ruch rozpoczął się dużo szybciej, rozpoczął się mocniej, dynamiczniej, no i przez to napędziło tą pierwszą falę wzrostów, tak? Alty oczywiście też przecież zyskały, przecież wiele altów zrobiło razy 3, razy 4. Nie mówię o nowych, nie mówię o tych Barego nowych altach, tylko mówimy o tych starszych, które po prostu wszyscy znają z poprzednich cyklów, tak? Bary, bo widzę, że taki rozradowany jesteś. To powiedz mi, z jakiego projektu, mówię o tym, odkąd budujemy Piratów, czyli od tego 2023 roku, prywatnie z zagrania jesteś najbardziej zadowolony i też wejść na klatę zagranie, które jest twoim takim, bym powiedział, nie chcę powiedzieć koszmarem sennym, ale rzeczywiście, że możesz powiedzieć, że jesteś zły za to, że to rozgrywałeś. Okej. Zacznijmy, myślę, że najlepszym zagraniem według mnie było Mubi, z tego względu, że weszliśmy na samym początku i wykoszowaliśmy się w zasadzie po samej górce. I na początku mieliśmy decyzję, że kaszujemy się 20%, po czym, że tak powiem, to się zmieniło i stwierdziłem, że się to wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że trend może się skończyć i postanowiliśmy wykaszować się połową całego kapitału z Mubi, co było według mnie bardzo dobre. Jeżeli chodzi o najgorsze zagranie, zależy, bo zależy, czy będziemy tutaj jakby patrzeć na to, czy graliśmy deksy, czy graliśmy spoty. Nie, deksy jest, wiesz, jakby mówię o spotach, jakby o takim coinie, który rzeczywiście wszedł do naszej takiej pantonu zagrań bezpiecznych, bo deksy, kurde, wiesz, deksy to jest trochę ruletka, jakby... Okay. Wydaje mi się, że postawiłbym tutaj Voję, czyli zagranie pod dwójkę na Merlin Chainie i niestety jakby myślałem trochę inaczej. Wydaje mi się, że trochę błędów popełniłem trochę z analizy, mimo że tam TVL był bardzo wysoki i informacje wszystkie, które czytałem, czy to z jakichś tam chińskich portali, czy na Twitterze, czy w ogóle jakichś tam white paperów, wszystko mi się rozpinało. Niestety, jakby każdy z nas popełnia te błędy, obecna pozycja jest na minus 70%, ja już to wykaszowałem, bo stwierdziłem, że po prostu się to nie podniesie, może się podnieść, ale stwierdziłem, że wolę zagrać tym kapitałem na innych coinach i zbudować ten kapitał za powiedzmy 3 i odbudować go, zamiast krzykać się wynieść z zupełności. No ale też w związku z tym, co powiedzieliśmy z Markusem przed chwilą, faktycznie, są projekty jak właśnie Voja, że jest minus 70% od wejścia, ale tak naprawdę w co byśmy nie weszli gdzieś na poziomie wtedy Voi, to mamy w tym momencie minus 30, minus 40, tak średnio od tego momentu. Mówię o tamtym okresie względem teraz, gdzie są alty. I teraz to szczególnie też ja mówię do nowych graczy, że naprawdę zapiszmy sobie moje słowa, zobaczymy jak to się zestarzeje. Jeżeli nie będzie oczywiście sytuacji takiej, że nagle się okaże, że Voja to jest ściema jedna wielka, tak? Że tam został po prostu popełniony jakiś kardynalny błąd albo malwersacja finansowa, ale w założeniu, że Voja ta po prostu się utrzyma jakoś na powierzchni, to w momencie, kiedy będzie alt sezon i tak zakładam, że ona zrobi spokojnie
wynik taki, że będziemy na dużym Pewnie plusie. tak, w sensie była fajna sytuacja taka na przykład z coinem, który nazywa się Palm. To był w zasadzie DEX, rozgrywałem go na 2,5 milionach market capu, po czym zrobił wynik chyba razy 10, po czym po tym razy 10 zrobił takiego ruga, taki mini róg, jakkolwiek to brzmi, ale cena spadła powyżej tam 95%, po czym był ten akumulacyjny, lekka wybitka do góry, na X właśnie cashowałem. Okazało się finalnie, że coin zrobił razy chyba 100. Tak, Więc była to taka był sytuacja, mój, że pamiętam. tak powiem, chyba największy błąd, że tej pozycji nie przetrzymałem, mówiąc szczerze. No tak, ale no wiesz, oceniając emocje z tamtego okresu, no koń ci spada 95%, Tak. no zawsze mógł spaść 100%. No rzadko dzieje się tak, bo z tego co pamiętam, to chyba powstał wtedy nowy łańcuch, Tak, w sensie oni nowy mieli- token, tak, tak, przenieśli i tak, tak tak, dalej, żeby odbudować tą historię, no bo jakby nie patrzeć, każdy, kto wchodzi, widzi wykres pump and dump, no to omija, tak, no zbudowali nowy i tutaj się to udało, no ale nie oszukujmy się. Bardzo rzadko to się No zdarza. ktokolwiek to jakby totalnie tego nie przewidzisz. Oni mieli zbudowane to na Arbitrum się właśnie pakowaliśmy, po czym zrobili migrację na Ethera i kilka osób nawet od nas chyba z piratów nie dostało potem tych coinów na Etherze, bo jakieś tam błędy zrobili, nie wiem pojęcia co tam się stało, ale pamiętam to, że to był chyba mój największy błąd, bo mimo, że ten market cap był bardzo niski, to ja miałem tam bardzo dużą pozycję i wydaje mi się, że gdybym to przytrzymał, to to jakby taka pozycja mogłaby mi zmienić dość sporo portfolio, ale no jakby nie przytrzymało niestety, więc... No to jest to, że przy rozgrywaniu spota trzeba sobie zadać pytanie, jaką strategią będziemy tego spota rozgrywać, tak? Czy podchodzimy do tego w sposób dynamiczny i tradujemy tego spota, czy po prostu wierzymy w projekt, wierzymy w Twoją analizę, bo od fundamentów nowych projektów, no to w naszym całym teamie jesteś Ty największym specjalistą. Jeżeli przykładowo ja coś nawet zobaczę na wykresie, coś, co mnie niepokoi, ale ty do mnie powiesz, dzwonimy się, bo nieraz tak było, tak? Było. Dzwaniamy się nawet na palu. i mówisz, Markus, nie ma się co martwić, tam naprawdę fajnie się wszystko w projekcie dzieje, rozwija się, no to słuchajcie, no to po to są te nasze inwestycje w spot, bo rozgrywamy całą hossę, tak? Wierzymy w projekt fundamentalnie, no to go trzymamy, hodlujemy go, tak? To nie jest hodl na kilka miesięcy, tylko nawet możliwe, że na kilka lat. I w momencie, jakim jesteśmy teraz na rynku, gdzie od 2-3 miesięcy mamy te spadki na alta? Tak, no gdzieś tak. Coś takiego, tak? Ale to jest No. bardzo podobne, co było rok temu. To jest Też po po tym pierwszym prostu wzroście, korekta, tak. po tym pierwszym wzroście, takim wiesz, co 8 stycznia był Tak, ten pump na no, Bitcoinie, alty po prostu zaatakowały poszły mocno, też. poszły i później Bitcoin robił kolejne poziomy, jakby lekko rósł, a alty krwawiły tak, że po prostu ja tam zrobiłem jedno z najgorszych zagrań, właściwie to był mój największy błąd tamtego roku, bo ja bym miał na wallecie myślę, że razy 2, razy 3 względem ogólnego, że ja zamiast skeszować, bo jakby ja wiedziałem, że jeszcze w tamtym roku nie idziemy po ani nowe ATH, ani jakby... No za szybko. Za szybko, tak? I zagrałem jeszcze na jednym dołku Bitcoina, zagrałem jeszcze, bo zrealizowałem alty, odkupiłem alty i Bitcoin lekko podrósł do góry, a alty, kurde, to co tam Komones pisał, że zobaczymy, czy pójdzie w jedną, czy w drugą i tam się A, to się przekamarzaliśmy. przekamarzaliśmy na tak, Twitterze. bo my alty. Tak, no i ale koniec końców było tak, że najpierw alty urosły do góry, a później skorekciły. Tak, ale Więc już- dwie strony tutaj były Tak, ale były skorekciły wygrane. tak, że ja, no, ale tam No. mi się zachłanność, myślałem, że to jeszcze pójdzie trochę więcej. No i finał był taki, że rzeczywiście, no ja już czułem dyskomfort. Ale to tak samo teraz, co Zaur otworzył przecież te shorty na tym, no, można powiedzieć ogólnie na krypto, tak, to ja się nie zdziwię, że obie strony będą wygrane, tak, nie zdziwię się, bo nic się negatywnego na rynku krypto nie wydarzy, jak Bitcoin skorekci na 55, 50, nawet te 40 tysięcy, gdzie, a nawet chyba takie mam low z analizy, to jest 35-37, tak? To
nic by się takiego nie wydarzyło. To jest ten czas na korektę, tak? I niech ona się dzieje. Ale cyklicznie, bo to lubią być dodawane takie obrazki, gdzie jesteśmy, tam depresja, FOMO, stracenie zaufania, wiesz, chodzi o to, że tam jest taki wykres i mniej więcej punkty takie charakterystyczne, gdzie możemy być. No i jakby ten punkt, w którym my teraz jesteśmy, oczywiście ja nie twierdzę, że jesteśmy w tym punkcie, tylko tak po prostu... Ja uważam, że my jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie stracili nadzieję. Tak, że jest pułapka byków, nie? Jest Jakby, że jest taki już ten, że tak, i potem jest zawsze taka piona... No dokładnie, tu mało tutaj zostało. No my, tak mi się wydaje z mojej analizy, że my jesteśmy w momencie, zrobienia korekty pierwszej fali na rynku, tak? Pierwszej fali wzrostowej. Pierwszej fali wzrostowej. A z tego, co zaobserwowałem do tej pory, to pierwsza fala wzrostowa nawet niejednokrotnie była zjadana w całości. Nie mówię tutaj, że Bitcoin zje cały wzrost, no bo wydaje mi się, że to jest niemożliwe w tym momencie, żeby spadł na te 15-16 tysięcy, poprzez to, no, że za dużo kapitału tam już jest, tak? No nie wiem, co by musiało się negatywnego w świecie wydarzyć, ale gdyby coś się wydarzyło i się okazało, że Bitcoin tam spada, ja wchodzę all in. No nie, no ja też bym, bym musiał trochę Maciek pojedzie do Norwegii na ryby. Maciek pewnie pojedzie drugi raz do Norwegii na rybki. Podsumowując, no, pomimo, że my widzimy dookoła już tą panikę taką, nie? Ludzie są już tacy wręcz zdenerwowani z tym, że to już jest ten okres, no tak jak chyba my, Barry, ostatnio analizowaliśmy, połowa hossy, tak? Tak, no a mało kto zarobił. No. Tak, no, ale właśnie a propos tych fal, my też budujemy trochę nową strategię, gdzieś tam staramy się reagować na ten rynek. Ja w sumie, no wiadomo, kurde, wiecie, no też czuję pewien dyskomfort, bo zawsze analiza wsteczna zawsze skuteczna. Jak 3 miesiące temu miałem, no już naprawdę spoko, jak na swoje, z czego startowałem, kasę, no spadło sporo, teraz jakbym sobie pomyślał, kurde, jakbym się wtedy cashował, teraz odkupił, ale no to nigdy nie wiesz, no jakbyśmy byli teraz na 90 tysiącach na Bitcoinie i alty by robiły nowe szczyty, to ja bym właśnie z wkurwienia jadł gruz tutaj u Bartka w tym miejscu. Ile masz obecnie na portfelu niżej procent? Od ATH. Od ATH? Tak. 40? Okay. 50 może, ale ja tam cały czas dokupuję i na Dropstabie nie ma tych też coinów, które ja kupuję. Okay. Więc mam czyli więcej... te rugi z Tona też chyba tam nie wpisujesz, tak? Co? Rugi? Rugi z Tona. No, tak, no wiesz, no gdzieś tam, no słuchajcie, no jakby krypto jest dla mnie jednym z elementów zarabiania. I jednym z elementów zarabiania, ale głównym elementem, głównym źródłem, które traktuję jako inwestycja. Bo na przykład, nie wiem, no, nie kupuję złota, czy tam nie gram na giełdzie tradycyjnej, chociaż pewnie kiedyś zacznę, może jakieś akcje sobie kupię. Zdecydowanie jestem skoncentrowany dookoła krypto, dlatego jeżeli na przykład by się okazało, że się całkowicie pomyliliśmy względem, a też tak może być, słuchajcie, no, może tak być. Może tak być, że nagle, kurwa, się okaże, że Ponzi i tak naprawdę jesteśmy po hoście i zupełnie ten cykl jest, jakby to powiedzieć, gównowarty. To też będziemy shortować. Tak, ale chodzi mi o to, że na pewno dla mnie byłoby to trudne do przełknięcia mimo wszystko, kiedy, wiesz, obudowujesz sobie jakąś tam strategię, gdzieś tam... Ale zobacz, do czego to doszło. Doszło do tego, że ty podważasz w ogóle... Nie, właśnie nie podważam. Ja tylko, ale nie podważam, bo nie podejmuję żadnej pochopnej decyzji. Ale zastanawiasz się nad tym, już tym takim, dochodzą do ciebie już pesymistyczne myśli. Strach lekki. Tak. Nie, to nie jest pesymistyczna myśl, bo ja się nad tym zastanawiam też i jak rosło. W sensie, Ale że wiesz, mogę nie mieć chodzi? racji do końca. Ale właśnie takie coś uświadamia mnie w tym, że skoro ty, osoba, która istnieje i żyje tym światem krypto, tak? Dopuszczasz takie myśli, rozważasz jakieś takie aspekty i tak dalej,
to co dopiero myśli sobie osoba, która na przykład dopiero weszła luty, marzec, To- kwiecień w rynek, ona teraz widzi, że taki spadek, tak? I ona będzie totalnie rozjechana, tak? I teraz wiesz, o co chodzi? To teraz pokazuje, że my musimy być uparci. Tak, to prawda. My musimy być uparci, a mnie też sytuacja, no bo to już jest moja chyba 3. albo 4. hossa, tak? W 2018 chyba zwątpiłem w Bitcoina, tak? Znaczy zwątpiłem w takim sensie, że mówię, no ile to będzie trwało i tak dalej. I wtedy sobie powiedziałem, że nigdy więcej tego błędu nie popełnię. Wierzę w ten projekt, wierzę w tą zmianę i rewolucję na rynkach finansowych, że to się w końcu dokona i wierzę w zachowanie cykliczności i wzrostów Bitcoina, ogólnie rynku krypto do 2030-35 roku. Okej, no i ja też w to wierzę, Czemu dlatego, że, wtedy? ale to słuchaj, to dla tych wszystkich To nowych, będzie dostępne na 10 zamkniętych webinarach. 100 peran sobie kupcie albo coś. Bo Ja już to- może pójdę. Bo to, jak to Marek powiedział, no myślę, że tutaj w elitach niektórych to tam strach może namieszać. Bary, a ty kiedyś byłeś tak, w cudzysłowie mówiąc, posrany w krypto? Także Nie. straciłeś Szczerze, kontrolę? to nie, to było dużo, ale miałem taką sytuację, że mówiłem temu, że straciłem bardzo dużo, ale miałem taką sytuację, że mówiłem... Tak, patrzę na to portfolio. No, mega shit. Dosłownie. Mówię, jeszcze pamiętam, że to była godzina chyba około 3 godziny, jak Binance wycofywał UST z Luny. Mówię, no, co mam zrobić, idę spać. Poszedłem spać z rana. Trzeba budować kapitał znowu, nie? Więc mówiąc szczerze, to raczej staram się nie mieć strachu. Miałem lekkie obawy, znaczy taki lekki może stres, jak graliśmy Mubi i było to ATH, potem zajście niżej, to miałem takie, że zjebaliśmy. Pamiętam. I nie spałem przez 2 noce i to był chyba jedyny okres taki Zjebaliśmy z okupacji. wyjść, z ewentualnym, w sensie, że Tak, mogliśmy tak. się... Lekki powiedzmy strach, że podjęliśmy niekorzystne dla nas decyzje. No ale to był, Ale okazało ale to był się strach, dobra. jednak strach z zajebistego zagrania, Tak, że po prostu tak, tak, tak. nie domknęliśmy, że moglibyśmy go nie domknąć tak jak... Ale nie jest strach taki, że Tak, właśnie, dokładnie. kurde, lecę na dno, nie? Dokładnie tak. A ty miałeś strach jakiś? No jak UST straciłem kupę kasy Podobnie jak ja. i tamta sytuacja też spowodowała, że wtedy popełniłem szereg beznadziejnych decyzji, Podobnie. bo jakby wycofałem część środków, zacząłem próbować wycofanymi środkami z innych projektów, próbować na dźwigni chyba 40 albo 50 wszystkimi środkami dołek na Lunie w momencie, kiedy ona upadała. Wiecie, jak Wszystko to się wykasowujesz po kolei cały swój portfel, całą swoją taktykę i próbujesz to rozegrać na spadającej Lunie do dna i łapać tam dołek. Ale myśmy zagrali longa z pewnego poziomu Tak, na Lunie i mi zlikwidowało pozycję na Lunie, ale z powodu przelewarowania. A ja Zamknęło na zysku w sensie. ja nie? zagrałem zajebiście, ale nie wyszedłem i 5 godzin później już nic nie A, miałem. u mnie broker sam wyszedł, zdecydował za mnie. Byłem w momencie, słuchajcie, że wyciągnąłem ze wszystkiego środki, ze wszystkiego, znalazłem kurwa dołek na tej Lunie, dźwignia, A to wtedy co meble by miały być do kupy? tak, dźwignia i byłem jakbym wtedy zamknął, to bym był minus 25-30% od No. tej całego kapitału, który... To No i chuj. I mówię, dobra, jeszcze, Jazda. a może się odwróci, może jeszcze jedna fala. Poszedłem, pamiętam, pod prysznicem tak myślałem, może jeszcze jedna fala. Wszedłem do łóżka, położyłem się, herbatę mówię, dobra, nie zamknę jeszcze tego. O 2 w nocy się obudziłem, kurwa, liquidated. Zamiast budzika o 7, to miałeś budzika drugi.
Nie było co ratować, bo wiesz, jeszcze, bo to był szereg i wtedy miała coś takiego... Ale to jest to, że się na siłę, chyba niedawno o tym rozmawialiśmy też między sobą, że na siłę się zakochowujemy w projektach. Tak, tak. Musimy cały czas na chłodno, z zimną emocje głową na rynku podchodzić, są. tak, do tego No bo wszystkiego. właśnie to chodzi o te emocje, nie? Jakby emocje są tutaj największym blokerem przed wyciągnięciem tych pieniędzy z rynku. To jest mój największy problem, że ja bardzo emocjonalnie, ja lubię te kojniki, nie? W sensie, kurde, tu mam takiego, sobie, kurwa, gadam do nich, wiesz. Skąd się dodaje? I potem Bary i Markus piszą na grupie, sprzedajemy to, a ja mam tak, co nie pierdolę? Mam cię sprzedać? Jaki psycholog. Mary, sprzedajemy Dodge, nie? Nie, żadnego Dodge'a. Dobrze, że nie mam. To podsumowując, są wzloty i upadki, to wiadomo. Tak. Gdyby nie ta cykliczność, no to można byłoby panikować. Jednak no wiara może inaczej, no musimy być twardzi. Musimy mieć jakieś założenia, po prostu. Tak, i w nie po prostu wierzyć, tak? No, jeżeli zdecydowaliśmy się zainwestować w te krypto, zrobiliśmy research, gdzie no co niektórzy z nas są kilka dobrych lat na tym rynku krypto, to dlaczego mielibyśmy na pierwszej korekcie z pierwszej fali wzrostowej, obecnego cyklu wzrostowego wątpić w to wszystko? Ale a propos właśnie cykliczności, na ostatnim filmiku był komentarz kogoś tam pod filmem, że ta cykliczność to jest bullshit i że zostało to już dawno udowodnione, że ta cykliczność kompletnie się nie zgadza. Czemu są takie głosy według ciebie? Bo nie mają pojęcia o rynku. Wejdź sobie obojętnie na jakiekolwiek aktywo, na Forex, czy przeanalizuj sobie SPX-a, przeanalizujcie sobie niemieckiego DAX-a. Są cykle wzrostowe, są cykle spadkowe. Owszem, one się nie powtarzają co do dnia. No tak jak ja w zeszłym roku zrobiłem analizę niemieckiego DAX-a i wyszło mi, że w tym roku DAX będzie miał ATH i w tym roku jeszcze powinien rozpocząć ruch korekcyjny. Problem polega na tym, że wyszedł mi przedział czasowy między majem a wrześniem, więc po prostu trzeba czekać, ale to nastąpi. Czyli po Więc prostu cykliczność jest wszędzie. Czyli po prostu trzeba czekać, to nastąpi. Bądźcie cierpliwi, kupcie stoperan. My tutaj na tej kanapie... Dobrze, że jest szara. My na tych kanapach, no, przerąbaliśmy kupę szmalu zarobiliśmy, zjedliśmy z miski księcia, jedliśmy z miski psa, generalnie znamy się na życiu, dlatego podchodzimy z pewną dozą luzu i nawet takiego dystansu. Nie? Pewnie. Nie ma się co załamywać, trzeba wierzyć w swoje założenia i do przodu. I nie zakochiwać się. Nigdy, tak. Ahoj.